Dzień dobry, witam serdecznie w mechanikowaniu przy T4. A dzisiaj będziemy robić 3 rzeczy. Dzisiaj będziemy usuwać 3 usterki. 3 stricte związaną z T4 i jedna akcesoryjna, bo nawaliło jedno z moich akcesoriów. Bez zbędnego gadania przechodzimy do tematu. Pierwsze co? Przeciwmgielne. Nie świeci, coś jest nie tak. Będziemy musieli znaleźć problem. Sprawdzimy wszystko po kolei. Druga sprawa. Kamera wsteczna. Dzieje się taka przypadłość, że po włączeniu zapłonu i jak jadę, to co chwilę mi się włącza tak jakbym wsteczny włączał, czyli wiecie, załącza się niby tylna kamera. Ja to generalnie odłączyłem, bo jest to niepotrzebne, ponieważ ja mam na bieżąco cały czas włączony, miałem sygnał z kamery z tylnej, żeby po prostu widzieć, co się dzieje za autem, ale to mi tak co chwilę właśnie taki impuls, że tak bym włączał wsteczny, wyłączał i po prostu wariuje to lusterko w nocy, nie da się jeździć, dlatego wyłączam bardzo często, tak jak tutaj widzicie, jest odłączona kamera, po prostu nie da się jechać, więc to też będziemy musieli sprawdzić. Obstawiam wilgoć w przewodach, tam jest po prostu taka wtyczka, wszystko to takie w wodzie, podejrzewam, że to jest kwestia właśnie tego, albo kamera się popsuła, albo coś, nie wiem, zobaczymy. Trzecia sprawa, trzecia sprawa długie. No teraz niby działają, ale jak przekręcę, to bardzo często jest tak, że one nie działają, więc przełącznik zespolony o ten tutaj jest. Coś trzeba będzie z nim zrobić. Słyszycie, co się dzieje? W ogóle załącza. Długie załączą, to w ogóle się włącza ten. Jak to w ogóle działa? Słuchajcie. Widzicie to? Teraz nie mam kluczyka włożonego i próbuję włączyć długie, to się załączają długie. Puszczę, wyłączają się. Nacisnę drugi raz, to się załącza dmuchawa. What the fuck? No ale dobra, nieważne. Chodzi o to, że podczas jazdy chcę sobie długie załączyć, to one albo się włączą, albo się wyłączą i krótkie, długie się nie włączą, także jest ciemnica, później gmeram, tym nie chce się włączyć. Podejrzewam, że coś tutaj jest z tym zespolonym nie tak. Dlatego te wszystkie rzeczy musimy dzisiaj sprawdzić. Ale zaczniemy od najgorszych. Dla mnie chyba, że to będzie najgorsze. Przeciwmgielne. Muszę znaleźć przeciwmgielne, co się tam dzieje. Żarówka niby cała, a nie świeci. Ale niby cała. Żarnik jest, ale nie zawsze wiadomo, czy żarówka jest sprawna, mimo właśnie całego żarnika. Więc to w pierwszej kolejności sprawdzimy w ogóle, czy dochodzi napięcie tam do kostki. Jeżeli tak, to naprawa skończy się na wymianie żarówki. Jak widzicie, teraz powinien świecić, więc wyciągnijmy sobie. O, to już wypadła nawet. No i nie ma, pokazuje jakieś głupoty tu pokazuje w ogóle. Pokazuje 0,14 V, czyli coś tutaj nie gra. Szukamy dalej. Najdziwniejsze jest to, że na desce też nie pokazuje przeciwmgielnego, więc tu też zobaczcie, powinno się coś zapalać, a się nie zapala. Dobra, teraz zobaczmy bezpiecznik, czy na bezpieczniku pojawi się napięcie 10 fog lights, ale już Wam powiem, 10 to jest ten bezpiecznik i go zaraz sprawdzimy, czy tam coś jest. Napięcie, mierniczek 12 V tutaj jest, czyli napięcie na przeciwmgielne dochodzi. Patrzcie, teraz się zapaliło, spójrzcie na to, widzicie to? Teraz działa. O co tu chodzi? Ale ja nic nie zrobiłem. Patrzcie, widzicie to? Ojej, czyli ten bezpiecznik, czyli już mamy przyczynę. Dobra, mam tu funkielnówka bezpiecznik, wsadźmy go w gniazdo. Widzicie, tam lampka się też zapala. Pierwsza robota skończona. Także widzicie, czasami taki banał jak tutaj, z bezpiecznik niby dobry, a jednak niedobry. To samo czasami jest z żarówkami, niby dobre, a jednak niedobre. Jedna robota skończona, spinam to i sprawdzamy, co z tą kamerą tylną. No i teraz niby jest ok,
Teraz wszystko niby działa. I tak powinno to działać. To sobie przesuniemy troszkę. No ale gdy odpalę samochód, no teraz akurat działa. No ale jest tak, a wsteczny jak włączę, nie, no nic się nie dzieje na razie. No dobra, zgaszę, żeby tam nie dymić. No powiem wam, teraz właśnie działa, więc może przeschła ta kostka, bo to raz działało, raz nie. Później działało znowu nie działało i tak podejrzewam właśnie, mokra właśnie wilgotna kostka. A to, o czym wam mówię, jest tu. Zobaczcie. I to Marcin tak niefachowo zrobił. Taśma ta parciana, no myślałem, że tutaj nic się nie będzie działo, bo było schowane pod zderzakiem, ale to wypadło. No oczywiście. Tu jest normalnie zielono. Aż jeden pin odpadł. No i tu się robi problem. On zaśniedział i odpadł. Po prostu. Spróbuję to oczyścić. Pina tego nie wyciągnę. No, takie buty. Czasem i tak bywa. Jak zwykle nagrywam, sąsiad zaczyna. Dobra, wersja siłowa, słuchajcie, nie działa jednak. Więc to idzie sobie w pizdziec, że tak powiem. Obciąłem kable i teraz je trzeba będzie po prostu połączyć. To są przewody wideo. Czerwony i żółty. A masa czarny. No i mam taką pęgę. Wszystko na termokurczkach. I teraz to gdzieś tam ukryję pod autem w zderzaku. I robota będzie zrobiona. Zobaczmy, czy działa. Cyk, fuch. Achtung. Działa. Proszę bardzo. To jest tył. Drzwi garażowe. Czekajcie, nie widzicie. O, tak będzie widzieć lepiej. Także robota zakończona. Teraz zostało nam to. Teraz niby działa, kurde, cały czas. A jak jechałem, to były jaja takie, nie chciało działać. Wiecie co, ja to chyba rozbiorę, poczyszczę, bo coś tutaj słyszę, że tak. I do świateł mijania, i do świateł długich odpowiedzialny jest jakoś przekaźnik. Oczywiście pewnie się odezwą ci, co mają te czwórki, powiedzą, który. Ale ja to, że tak powiem, empirycznie sprawdzę zaraz, który to jest. Może je rozbiorę, może przeczyszczę, bo zauważyłem też, że czasem potrafi się przyciąć przekaźnik od tych świateł, nie? Znaczy działają światła cały czas, tylko że na przykład włączyłem tak, raz tak miałem, że załączyłem i dosłownie po sekundzie pyk, dopiero pyknął przekaźnik i się zapaliły światła, nie? Także ten teges. Trzeba sprawdzić te po prostu przekaźniki, przejścia, może same gniazda. Różnie, no kurczę, 27 lat samochód, 28 prawie już. Różne rzeczy mogą się dziać. Słuchajcie, całe szczęście, że wziąłem się za naprawę tych kabli tutaj. Wiecie co odkryłem? Patrzcie. Tłumik spadł z tego ucha. On to po prostu sobie tak siedział. Dosłownie tak. Tak to dyndało w tej chwili. O! Pękło ucho tutaj. I po prostu spadło. Wszystko wisi. Tam ucho z tyłu jest całe, na szczęście całe dobre. I tu. No ale to trzeba zrobić. Więc zamówię sobie takie ucho. A tymczasem podwieszę to po prostu jakimś sposobem. Coś tutaj trzeba wykombinować. Dobry wziąłeś, Marcin? Tak. Aha. Chciałaby... Ten się odkręci. Wyszedł. O, wlizło. O, coś takiego. Najzwyklejsze, trytytkami to po prostu pospinam. Mówię, to jest tylko tymczasowe. Jutro muszę się przejechać 20 parę kilometrów w jedną stronę, 20 w drugą, a później sobie to wymienię. Raz, dwa i już. Naprawa ucha trytytkami. Nie róbcie tego w domu. Teraz będziecie mi hejtować, nie? Marcin, co ty robisz? No najlepiej hejtują ludzie, jak przewiną, zobaczą tylko to, ale nie obejrzą filmu całego i hejtują, kurwa, trytytki, jaki druciarz. Naprawa w stylu WhatsApp. A jak? No bardzo dobra robota. Żeby się dorwać do tego, to musimy tu ściągnąć. O. Pipsztaczki. Tutaj chyba był klucz 24, to już sobie przygotowałem. Tak jest. Noga w kierownicę i poszło. Cyk, fuch. Bardzo ważne teraz. Tutaj
Jest kropeczka, jest kropeczka. Bardzo ważne, trzeba sobie zaznaczyć, jak tutaj było, żebyście kierownicę prosto mieli, bo wiecie jak jest. Ruchami na boki. Ona sobie wyjdzie. O, cyklu. I mamy ściągniętą. Lux. Kluczyk wyciągniemy. Co my tu mamy? To wszystko jest rozpierdzielone. Co to jest? Śrubokręt. Zobaczymy, może tam się ta coś połatać, bo ona widzę taka lekko połamana jest. Słona, o kurde, zobaczcie, poklejona. Naklejem na gorąco. Muszę popatrzeć, może takie słonki już gdzieś dostało. Chyba 3 śruby, idę. Widzę, że już były rozkręcane, to są torksy, ale ktoś rozwalił je na zwykły śrubokręt. Nasi tu byli. Tu z tego co widzę, tu jest jedna. Cyk fuch. Tu. I tu. Wiecie co, ja tego nie będę rozbierał. Ja i tak sobie to wymienię, bo zobaczcie co tu się dzieje. Ten ślisk od trąbika, on zaraz odpadnie. On już w ogóle odpadł raz. Raz miałem tak, że po prostu podczas kręcenia odpadł mi ten kawałek w środku i zaczął trąbić sam. Niezależnie od tego, co chcę, to przy skręcie. Co skręcałem, to było pi. Mówię, co jest? A to właśnie kawałek tego odpadł i zwara. Zrobił zwarę gdzieś tam. Trzeba dostać się do tych przekaźników. Patrzcie, słuchajcie, jak włączam światła. O, jak się tu dostać? Tutaj jest taki, o, cynkwajs, nie? I jego pyk, odhaczamy. I zobaczcie, tutaj możemy, widzicie, do góry unosimy, jest takie wychodzi z takiego ucha. Z drugiej strony jest dokładnie to samo. Cyk, fuch. O, i mamy prawie na dole. A się zahaczyło. O, nie? I mamy cały blok ściągnięty. Mamy tutaj fajny dostęp. No i teraz badamy. Włączam sobie światło. Który to może być? O, te. Patrzcie. Dla mnie to jest ten, który załącza światła. Już teraz się nie włączą. A nie, włącza się. Czyli to ten drugi. Jak wyglądają styki? No tak so, jak się mogę. A ten jak wyciągnę. Patrzcie, jaki ten jest przyjarany. Pordzewiały cały, widzicie? Widać to? A ten będzie chyba do długich, co? Pokaż to. Tak mi się wydaje. Wyciągnijmy go. Tak jest. Bo tu może być pies pogrzebany właśnie z nimi, nie? Żeby go rozebrać, to jest nic prostszego. Po prostu trzeba rozchylić i mamy na zewnątrz, nie? Zwykła cewka i zwykłe połączenie. Cyk, 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 cyk się przyłącza. I teraz wystarczy to poczyścić. Taki gniotek mały w środek i wkładamy i lecimy. O. Papierek, kurczę, nie wiem, chyba z 2000 mam. No i dobra, składamy. I to samo robię z tamtym. I wkładam i tyle. Zobaczymy co będzie. No, tego nie rozbiorę niestety, bo ten jest klejony na wszystkie strony. Nie będę go rozpieprzał. Po prostu tego chyba zamówię. One nie są drogie, chyba takie gówno małe. 12V, 25A, 0306, numer 242. No, chyba że jest nie do dostania, ale to zaraz sprawdzę. A propos zakupów. Właśnie będę kupował przełącznik kierunkowskazów oraz wieszak tłumika. I a propos zakupów, żeby zaoszczędzić parę groszy, słuchajcie, wykorzystamy do tego Letishop. Wchodzicie sobie na stronę Letishop, możecie zobaczyć, w tej chwili mam do wypłaty 25 zł, a już wypłaciłem 1428 zł przez cały okres, jak używam Letishop, a używam go ciągle, ponieważ bardzo dużo kupuję w internecie. Więc widzicie, i tyle odzyskałem. Można, nie robiąc nic, stracić te pieniądze, a tak możecie je łatwo odzyskać. Cashback, po prostu to jest cashback. Wy kupujecie coś na AliExpress, Allegro, czy gdzieś indziej, marketplace, zobaczcie. O, możecie tutaj zobaczyć, na chwilę obecną jest 3195 sklepów z cashbackiem. AliExpress, Amazon, RTV AGD, MediaMarkt, Empik, no bardzo, bardzo dużo, to są te takie bardziej popularne.
jest tutaj też booking. Jeżeli rezerwujecie coś, możecie też skorzystać z cashbacku i tam właśnie miałem największe zwroty właśnie z bookingu, jak sobie rezerwowaliśmy gdzieś w Krakowie czy we Wrocławiu miejscóweczkę. Na dole strony, jak założycie sobie konto, a konto jest założyć bardzo łatwo przez Google'a, przez Facebooka, możecie się zalogować, zarejestrować bez żadnego problemu. I tutaj macie wtyczka do przeglądarki, widzicie? O, w tym miejscu. Klikamy to, ściągamy sobie taką wtyczkę do Chroma, akurat tutaj jest, i ona pojawia się tu u góry. Gdy macie taką wtyczkę zainstalowaną właśnie tutaj u góry, wchodzimy na Allegro. Widzicie, ona Wam tutaj w tej chwili miga u góry, czyli wykryła, że na tej stronie dostępny jest cashback. I teraz klikacie sobie tutaj, aktywuj cashback. Na przykład na Allegro w tej chwili jest niecałe 2% zwrotu. No, czasami jest i 5-6, w zależności kiedy. I 2% też się przyda, prawda? Aktywujecie cashback. Zobaczcie, ona w tym momencie zrobiła się na zielono. Zostaliście poinformowani, że cashback został aktywowany i teraz przechodzicie do swoich zakupów. Po prostu robicie dalej zakupy. Wtyczka pali się na zielono. Już nic nie musicie robić. To działa automatycznie i to wszystko. Po tym wszystkim po prostu tutaj w saldo wskoczy Wam zwrot, jeżeli zostanie Wam naliczony. No czeka się tam dosyć długo, czasami 60, czasami 90 dni. Jest to zrobione w tym celu, żeby, no wiecie, bo ktoś kupi, zrobi zakupy, chce mieć cashback, jakby wypłacali to od razu, to by się nie opłacało, bo są też zwroty, ludzie zwracają. W niektórych sklepach są zwroty nawet do 100 dni, także oni czekają, czy Wy tego nie zwrócicie. Jeżeli minie ten okres czasu, po prostu Wasz zwrot pojawi się tutaj w saldzie do wypłaty, środki do wypłaty i możecie wypłacić. Jeszcze raz Wam pokażę, 1428 zł. Ja już zaoszczędziłem dzięki Letyshops, a niektórych mało, dla niektórych dużo. Dla mnie to jest spora sumka, którą właśnie nie robiąc nic tracicie. A tu praktycznie nic nie robiąc, parę kliknięć, macie zwrot gotówki. Jak widzieliście, zamówiłem sobie tego pająka. Zamówiłem sobie wieszak. No i to wszystko. Tego nie zamówiłem. A dlaczego? Bo już Wam pokazuję dlaczego. Tak patrzyłem, to te, jakbym chciał kupić takie same, słuchajcie, znalazłem jeden oryginalny. 129 zł. No muszę powiedzieć, że kogoś po prostu pojebało. Patrzcie, co mam. 8 zł. 8 zł. Ten jest 25 amperowy. No i ma 4 nóżki, środkowej nie ma, jak widzicie. A ten ma 5 nóżek, jest 40 amperowy. I teraz patrzcie. Cyk, fuch. Przykręćmy w pozycję taką. Słyszycie? Tam zobaczycie. Widać na tym? Na bramce się zapala. Działa. No i zobaczcie, jak nas rębią na tym. No tego też w sumie mogę wymienić, bo ten jest taki sam. Ten chyba ma, no, też 25 amperowy i one są do świateł właśnie. Nie wiem, że tak oryginalne tak były. To jakaś skrzynka z bezpiecznikami jest machnięta. Nie wiem, po jakiego grzyba kupować. Za taką ścianę jak za 8 zł można kupić taki przekaźnik 40 amperowy. Ale to nic, słuchajcie, jak się wkurzyłem, ile się naszukałem. No, poszedłem szukać, właśnie chciałem sprawdzić, czy taki przekaźnik będzie pasował. Wsadziłem tego starego. No i wsadziłem i tak wreszcie włączam. Nic nie pyka. Mówię, co jest? Te światła działają. Długie, czyli z tego przekaźnika. Tu wsiadam przekaźnik. Nie ma żadnej reakcji. Są tylko pozycje, nie? Deska się podświetla, pozycje są. Z tyłu się pozycje palą. A tu nie ma nic. O co chodzi? No to miernik w łapę. Pomierzyłem wszystko. Tu gdzieś prądy wychodzą. Mówię, tu wychodzą prądy, tu wchodzą prądy na światła. Na długie wchodzi prąd sterujący z przekaźnikiem, a na przekaźnik od świateł mijania nie wchodzi. To jest ten taki czerwony kabelek. On gdzieś wychodzi tam do świateł, nie? Przewertowałem tam wszystkie przewody. Mówię, co jest grane, kurde, nie? Mówię, nie, no jakiegoś sterowania nie ma. To gdzieś idzie stąd, nie? To przewertowałem, słuchajcie. Tu posprawdzałem, pozakładałem to. Mówię, może coś, kurde, nie tak, nie? I tak nagle patrzę. A ten bezpiecznik, patrzcie, on się... ta skrzynka akurat stoi na nim i on się tak... No coś takiego, nie? I w ostatniej chwili tak zobaczyłem, mówię, kurde, a on jest właśnie, patrzcie, od świateł mijania, teraz nie działa przekaźnik, nie? Jak go wsunę,
nagle ożywa, nie? Dobra, żebyście mi nie mówili, że jestem druciarz, proszę bardzo, tu jest nowiutki zaczep, ucho do wydechu do te czwóry, zaraz go zmienię. Mam też nowiutki przełącznik kierunkowskazów, tutaj już blaszka jest spoko, idziemy to założyć. No i wymieniamy, to już wymiana będzie prostsza, bo zmieniamy tylko samego pająka. Widzę, te śrubki. Teraz tylko zgrabnym ruchem przytrzymujemy dół. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem i wywalałem wszystko. No i wkładamy, zobaczmy, czy to pasuje. A co ma nie pasować? Wkładamy, patrząc na znaki. O, cyk, puch. Teraz dokręcamy z tak zwaną odpowiednią siłą. O! I teoretycznie powinno wszystko grać. Teraz zobaczymy. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Długie są, ale teraz sprawdźmy. Włączymy ten. Migaczyk lewy jest. Migaczyk prawy jest. Światełka załączmy. Załączone są. I teraz... No to jakoś tak dziwnie te... No i dobra, patrzmy, czy w prawo. Czemu nie odbijasz? Odbija w prawo. No nie odbija, kurwa. Wiecie co? Myślałem, że się nagrywa cały czas, ale tych nerwów i wkurwienia, że tak powiem. To jest ten stary, znaczy to jest nowy. Zakładam jednak stary z powrotem. To, słuchajcie, się do niczego nie nadaje. Do niczego. To jest po prostu shit. 4 dychy. Wiedziałem, no czytałem, że... Ale niby opinii były, że 90, że wszystko ładnie, pięknie pasuje. Raz. Po pierwsze primo. Pokażę wam. Już to zdemontowałem. Już nie chcę mi się demontować. To wam wytłumaczę, o co chodzi. Co było nie tak. Patrzcie. To działa, kurde, jak chce. Patrzcie, tu się widzicie ten tutaj palec, on powinien na prosto wychodzić. I dlatego to nie odbijam. Skręcając w prawą stronę jeszcze odbijał kierunkowsko, ale skręcając w lewo już nie odbijał. No bo to najzwyczajniej w świecie. Zobaczcie, to lata jak chce, to jest w ogóle jakieś gówno totalne. Tu próbowałem powiększyć tą szparkę, kurczę, żeby to dalej wychodziło, ale to się, kurde, rozleciało już w pierwszej chwili. Jak można takie gówno produkować? To raz. Druga sprawa, ta odległość tutaj, o słuchajcie, tu między kierownicą, po dokręceniu kierownicy, ja teraz ją dokręcę, mam na znaki, ta odległość tutaj, no kurde, szkoda, że to się nie nagrywało, bo tak się naprodukowałem. Zobaczcie, kierownica jest dokręcona i tutaj pięknie to działa, nie? A to, ten zasrany zamiennik, to było tak, że on już był oparty o kierownicę i kurde, słuchajcie, próba włączenia długich, no to trzeba było bardzo mocno przeginać, aż się w kierownicę to wginało, no. Jak można, mając oryginał, tak spierdolić sprawę, produkując zamienniki? Także dobra, w dupie z tym, muszę kupić oryginał. Dobra, składam to, ale od razu przy składaniu kierownicy jeszcze muszę wymienić z czasem ten ślizg, bo się trochę wyrobił, ale to jest mniejsza o to. Dobra, będziemy testować, wszystko na razie działa. Wszystko na razie działa, więc będziemy testować, a nie kupujcie takich zamienników po 40 zł, bo to nie warto. Mimo tych opinii, co tam są, nie wiem, te opinie chyba są jakieś skradzione z innych produktów, oryginałów, podłączone potem. Nie wiem, kontaktuję się ze sprzedawcą, powiem, że rozwaliłem to gówno, znaczy rozpadło się i niech mi oddaje kasę, bo jak nie, to będzie źle. A tutaj spójrzcie, żeby nie było. O, proszę bardzo. Jest nowe ucho. Wieszak nowy. Stary mam tu, posłużył tylko na przejechanie tych 22 km, co wam mówiłem. No i go zdemontowałem.
kończę na dzisiaj. To takie małe 3 usterki usuwałem, właściwie 4. To jest 4, którą znalazłem. No ten pająk nieszczęsny, zasrany. Jeszcze raz przestrzegam was przed kupowaniem tanich rzeczy, bo to się po prostu dodaje do takiej rzeczy. Do niczego to jest po prostu. A tak patrzyłem, mówię, a ładnie wygląda. No nic nie potrafią zrobić. Nic. Nigdy nie trafiłem, kurde, w zamiennika, żeby cokolwiek pasowało. Ile, kurde, się człowiek z uszami męczył, kurczę, jak się kupi te tłumiki, czy rury, układ wydechowy cały, kurczę, nic, te kąty, nic nie pasują, trzeba wyginać. Zawsze, kurde, ja nie wiem. Dobra, kończymy na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczyska. Siema.